Zapraszam was dzisiaj do kolejnej ciekawej teorii z Poppy Playtime. Jeżeli dzisiaj jest Wielkanoc, to życzę wam wesołego jajka, moi widzowie. Mam nadzieję, że zdobyliście jakieś jajka, albo kluczyk wielkanocny wam je przyniósł. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z wami na bardzo ważny temat największego sekretu Poppy Playtime, czyli The Hour of Joy. Dlaczego w ogóle Poppy nam pokazała tą kasetę? Chciała oczywiście nam pokazać prawdę. Chciała pokazać, co tam się stało i co się stało, kiedy nas nie było akurat. Oczywiście mówiła ona też, że zemstą za to wszystko, co się stało, że zginęli niewinni i winni tego całego The Hour of Joy, musi ponieść konsekwencje prototyp i zostać zabitym. Tylko że jest taka tutaj jedna mała sporna rzecz. Prototyp uwolnił zabawki. Uwolnił je, żeby przestali eksperymentować na dzieciach i w ogóle na innych pracownikach, bo jak pamiętamy, Bron na przykład był pracownikiem i sam się na to zgłosił, tylko że nie wiedział, że będą aż tak tego konsekwencje odczuwał i po prostu pewnie zapanował też na nim prototyp, jeżeli mam być szczery, był jednak zabawką, więc też mógł jakoś prototyp na niego wpłynąć. I chodzi o to też, że Poppy chyba zapomniała, że też na niej eksperymentowano i ona to tak bierze to wszystko, jakby nic się jej w ogóle nie stało, nikt na niej nie eksperymentował, nikt w ogóle nic jej nie robił, tylko po prostu tak ją zostawili, co się wkleili i tyle. No nie, też na niej pewnie eksperymentowali i to dość brutalnie, co sam mówiłem w poprzednim odcinku. Mi się wydaje, że ona coś ukrywa. Ona nie chce tylko śmierci prototypa, dlatego że ona jakby już też jakby została skrzywdzona przez pracowników, jakoś powstała jakoś brutalnie z czegoś. Nie wierzę, że nie. Normalnie rozmawia, ma emocje, ma tego, tamtego, to samo tak jak inne zabawki, więc coś lub ktoś musiał się poświęcić. I była to, mam nadzieję, że to była Stella Graeber, chociaż nie wiadomo też, czy to też była ona, bo później jest w innych kasetach, ale też nie wiemy, z którego roku jest ta kaseta i też nie wiadomo, kiedy ona stała się realistyczną zabawką, bo powstała jako normalna zabawka w 1950, ale jak powstała jako żywa zabawka, tego już nie wiemy, w którym roku i możliwe, że później. Jeżeli chodzi o The Hour of Joy, dostajemy tą kasetę, pierwszy raz o niej słyszymy, w ogóle o The Hour of Joy, pierwszy raz słyszymy z VHS od Mob Games Entertainment. Widzimy tam oczywiście kaseta z Kissy Missy, czyli jak przechować giganta, czyli z tej inicjatywy The Bigger Buddies, które zostało stworzone przez Sawyera, doktora Sawyera. Oni ją tam zakuwają i ściągają w dół. I kiedy pociąg jedzie, i co my tu mamy? Gravity, The Hour of Joy. Możliwe, że jest tu godzina 10:55 lub 56, 57 AM. I tutaj na Gravity widzimy The Hour of Joy is at hand, czyli na wyciągnięcie ręki. Ktoś musiał już to zrobić, bo te Gravity nagle tu się nie pojawiło znikąd, tak? Ktoś musiał wiedzieć o tym, bo kiedy ją ściągali, to jeszcze nie była Hour of Joy, kiedy oni zaczęli zjeżdżać pociągiem, to się stało. I to się zaczęło 10:57 AM, kiedy ten pociąg jedzie coraz szybciej i w tle słyszymy tego, że ktoś został zaatakowany. Możliwe, że jak się ludzie nazywają, co pilotują, co prowadzą pociąg? Jak oni się nazywają? Kolejarze? No ten, co prowadzi pociąg. Jakby został zaatakowany, niechcący przyspiesza pociąg. Co możemy zobaczyć? Jest jakiś krzyk w tle i może być, że jakaś zabawka go zaatakowała, może być to Bron, może być to Candy Cat, może być to jakiś Smiley Critters. I kiedy docierałem na miejsce, tak jak w kasecie VHS The Hour of Joy, Kissy Missy uwalnia się i zabija pracowników, którzy czekali na Kissy Missy na następnej stacji, tylko że pociąg się po prostu rozbił, albo nie wiem, co się z nim stało tak w ogóle. Ona wtedy nie zabiła ich. Kissy Missy ich nie zabiła, co jest najciekawsze, tylko po prostu ich uderzyła i odepchnęła, a potem biegnie za innym pracownikiem. I czy to może uświadczyć, że Kissy Missy nie brała udziału w The Hour of Joy? Tylko że to też się trochę nie łączy, bo jak widzimy, kiedy ona ich uderza, oni upadają, ale już się wtedy nie ruszają. Czy ona może ich tak uderzyła mocno, że oni po prostu o krwawienie wewnętrzne, czy może za duże uderzenie po prostu i tyle, i straci przytomność? Dla mnie to jest dziwne, że ona ich nie zabiła, tylko uderzyła, odepchnęła, ale oni tak umierają, więc miała w tym współudział swój. No, mi się wydaje, że nieświadomie może ich zabija. Może myślała, że ich nie zabije tak mocno, ale jednak. Też tam się pojawia Boxy Boo i Miss Delay. Miss Delay goni z innymi siostrami jakiegoś pracownika, który chyba nie grał w Poppy Playtime, bo jakby patrzył na nie, to by się zatrzymały i nic by mu nie zrobiły, ale widać chłop tak nie ogarnia Poppy Playtime jak my i po prostu go zadźgały. No po prostu wszystkie tam weszły i go, nie wiadomo, co tam się stało w sumie, może tam się no i Boxy Boo tam kogoś
zjada, inne zabawki też kogoś zabijają i w ogóle. Ale co najdziwniejsze dla mnie, to że przed tym wszystkim, tak jak w tunelu, pojawił się już znak, namalowanie, że The Hour of Joy, czyli jakby zaczęły już zabawki tą swoją eksplorację w celu poszukiwań mięsa do jedzenia, czy też zabicia tych, którzy ich skrzywdzili. I zaczęli już wytentegowywać znaki na temat The Hour of Joy, tak jak widzimy w chapterze 3. Dziwne, że w chapterze 2 i 1 nie widzimy znaków The Hour of Joy, ale chociaż może oni to wymyślili na poczekanie chapteru 3, to jest trochę smutne, jakby teraz zaktualizowali 1, 2 i dodali tam swoje te znaki, że The Hour of Joy, to byłoby spoko akurat, to byłoby spoko. Teraz przechodzimy do końcówki The Hour of Joy, do kasety Hour of Joy. Poppy mówi nam, że słyszała każde słowo, każde jęknięcie, każde coś tam, co robiły im zabawki. Słyszała, że pracownicy uciekali w ogóle. Więc dla mnie była zamknięta w tym swoim pokoju, co my wchodzimy, żeby ją uwolnić, i słyszy krzyk jak prototyp, bo mówiłem, dlaczego tam na terytorium Poppy są ciała na końcu kasety? Dlatego, że prototyp, kiedy idzie do niej, po drodze zabija pracowników i kiedy do niej dociera, zabija pracowników i ona to widzi ciała, widzi zabawki, które są opętane przez niego i po prostu zamykają ją w pudełku i tak to się kończy. I tak właściwie to bardzo ma sens, bo to się nawet łączy ze sobą. Wtedy, co jego cień pojawił się za Poppy, i ona mówi, że słyszała i widziała to, co się dzieje i że prototyp powiem przez to. Może tylko szkoda, że ona nie mówi, że prototyp ją zamknął, tylko no, byłam schowana przez 10 lat, ale nie powiem ci przez kogo. Byłam zamknięta przez 10 lat, nie zdajesz sobie sprawy, jakie to było cierpienie. I ona nie mówi, że przez to ona chce zabić prototypa, tylko przez to, co się stało The Hour of Joy. No i tak szczerze, tylko tyle możemy się na razie dowiedzieć, jeżeli chodzi o słowa Poppy. Jedyne osoby, które przetrwały The Hour of Joy i moje tylko 3 osoby, to są ci gracz, Rich albo Stewart, ale ja jestem w 100% pewien, że to Rich przetrwał i za wam powiem dlaczego. Druga to jest Leif Pierre, który występuje w Project Playtime jako taki głosiciel z głośnika, co mówi, co mamy robić, jest w tutorialu. Trójka to jest Dr. Sawyer, który na końcu chaptera 1 gdzieś spada albo gdzieś się zamyka, bo kaseta kończy się na głośnych krokach, nic więcej nie ma. Nie ma screamera. I mówiłem od razu, że to jest dziwne, że potwór, który goni cię, nie krzyczy ani nic, chyba, że to był prototyp. I po prostu nic nie mówił. Ale to też mówię, że to tylko te 3 osoby mogły przeżyć. I dlaczego uważam, że dlaczego Rich to jest gracz? Rich był nielubiany w Playtime, nielubiany przed całym awansem, też był nielubiany. Przenosząc ciężkie pudełka, mówi to. I jest zdenerwowany, jest taki arogancki i taki burakowato się zachowuje, nie? Czasem przy 3 schodzi tam te jaskinie, nie? To oni tam schodzą i gada on ze Stewartem, a Stewart prawdopodobnie da mu awans. Stewart da mu awans na jego stanowisko, czyli wysokie stanowisko. No i po czym Rich otrzymuje to stanowisko, tak? Wtrąca się w nie swoje sprawy, jest świadkiem tego, co tam się dzieje, odkrywa coraz brutalniejszy świat, który został mu pokazany. No i on się z tym nie zgadza, wyzywa tam, pewnie rozkazuje, żeby zaprzestali kontynuowania takich rzeczy. I pewnie to wkurzało innych pracowników i stawiało go jeszcze gorszym świetle. I jeszcze te skargi, które wysyłał do przełożonych, pewnie do Leif Pierre'a też wysyłał i po prostu go to zdenerwowało. Albo za to wszystko, co zrobił, został zdegradowany na niższe stanowisko i potem sam odszedł, co może to być powodowane jego złością, a tym, że jeszcze ma żonę, więc ma dla kogo żyć i żeby się nie denerwować, po prostu odszedł. Czy po prostu po tym wszystkim, jak został zdegradowany, tak jak w chapterze 2 mamy na to dowód, to po prostu na tyle denerwował się i był nie do zniesienia i składał skargi, że po prostu Leif Pierre po prostu go zwolnił i tyle. I odszedł. I dlatego go nie ma. I pewnie dlatego w radiu mówią o nas, żebyśmy odeszli. A co do radia w Home Sweet Home, to mamy tam radio, które mówi nam jakieś rzeczy. Mówi on rzeczy na odwrót, ale kiedy w programie do montowania lub w jakimś programie, który możemy rozszyfrować ten głos, mówi on to. I find your presence intrusive. After all this time you return. You come in here and you kill and murder. You pillage and destroy. Your presence was demanded 10 years ago and you didn't show up. 8/8/1995. You were supposed to be here. Why weren't you here? You missed the event. You missed the meeting. You missed the party. You have no right to be here. 8/8/1995. Mówi nam w skrócie, że nie powinniśmy tutaj być, że wracamy tutaj, niszczymy i mordujemy, że 8 sierpnia 1995 roku powinniśmy tu być, ale nas nie było, nie stawiliśmy się, przegapiliśmy imprezę, przegapiliśmy zabawę, przegapiliśmy
radość i nie możemy tutaj być i powinniśmy odejść, nigdy tu nie wracając. Kto to do nas mówi? Ja mówię jedno. Prototyp. To prototyp, który nas za bardzo tutaj nie chce, ale dodatkowo nie chce, żebyśmy tu byli i najchętniej by nas bił, tak jak mówi Poppy, że jakbyśmy wyszli sobie głównym wyjściem, to prawdopodobnie by nas by wyskoczyła jego ręka z sufitu i pewnie by nas zadźgała. Inne zabawki też nam to mówią. Nie było cię tu, wyjdź. W wiadomościach też mówią nam, żebyśmy wyszli. Głos z radia też mówi, żebyśmy wyszli. Napisy na ścianach też, że mamy wyjść. Więc co my tu dalej robimy? I zabawki nas tu nie chcą. Ale to dziwne, że nie chcą nas skrzywdzić, nas tu nie chcą, ale są bardzo głodne i nie wiedzą, skąd wziąć pożywienie. Kiedy zjedli wszystkie ciała, prototyp fakt został uwolniony. Ale zabawkom Bigger Buddies nic to nie dało. Dalej byli uwięzieni, zjedli ciała i nic im więcej nie zostało, kiedy to zrobili. Zjedli to pewnie szybko, żeby pozbyć się dowodów, a dodatkowo nakarmić się. Tylko pewnie nie wiedzieli o tym, że jako zabawki dalej odczuwają głód. Prototyp tego głodu nie odczuwa, mimo że ma moduł głodu, to nie potrzebuje jeść. Zabawki dalej potrzebowały jedzenia, a najlepsze jest to, że się skończyło to, kiedy zabili wszystkich pracowników. I co się wtedy dalej działo? Zabawki po prostu oszalały i zaczęły zabijać swoich, mniejsze wersje lub po prostu polowały na inne zabawki, tak jak na przykład Momimo Longlegs, Huggy Wuggy, czy na przykład Catnap, którzy pomiędzy sobą nie mogli walczyć, bo byli prawdopodobnie wszyscy za silni albo byli tej samej mocy i po prostu nie mogli sobie dać nawzajem rady, więc wybrali poszczególnie terytoria i tam po prostu zabili małe zabawy, małe brony, małe smiley kittersy, małe candy caty i bee caty i inne zwierzątka i po prostu tym się odżywiali, ale jako, że tych małych zabawek zaczęło brakować, albo przynajmniej zaczęły się chować, to oni po prostu przestali jeść i głodowali, czym jeszcze bardziej narastał ich gniew i głód. Tym samym dlaczego Huggy Wuggy nie lubi się z Kissy Missy. Dlatego, że on chce jeść, tracił zdrowe rozumowanie, tak widzimy Sweepwell. Sweepwell dzieje się prawdopodobnie po The Hour of Joy, kiedy są wow, wolni, ale co się okazuje, że nie są wolni, bo co z tego, że pracowników jak dalej tkwią w fabryce bez jedzenia, bez mięsa, dalej sami. A teraz najważniejsze dla mnie. Prototyp ich oszukał. Dlaczego prototyp ich oszukał? Przecież jest ich Bogiem, jest ich Zbawicielem, to dzięki niemu są wolne. Jeżeli wolność oznacza to, że po prostu nie są w celi, ale dalej są w celi, czyli w opuszczonej fabryce zabawy, której nie mogą opuścić, to dalej jest klatka. Tak naprawdę to tylko prototyp się ocalił. Prototyp siebie uratował, wyciągnął z laboratorium i grasuje po fabryce. Tak jak widzimy w chapterze 3 i 2, że wychodzi sobie z jakichś drzwi, czy też wentylacji. Co to może oznaczać? Prototyp uwolnił tylko siebie. Dzięki swojej inteligencji i zabawkom uwolnił siebie, które te zabawki wtedy mogły być na wolności, mogły wtedy stać i po prostu, tak jak w statuły, tak jak to Huggy Wuggy, zaatakować i potem uwolnić go. Jedyną rzeczą, którą jest tutaj dla mnie niezrozumiałe, to prototyp, który ich uwolnił. Dał im nadzieję, dał im nowy pogląd na to wszystko, nową nadzieję, tylko że oni dalej są zamknięci w fabryce, bez jedzenia, więc jeszcze gorzej jest dla mnie oszukana rebelia. Rebelia tylko jednej osoby, która nie chciała być trzymana w laboratorium i eksperymentowana, posłużyła się innymi zabawkami, posłużyła się śmiercią innych, żeby się wydostać, więc dla mnie zabawki nie są wolne, zostały oszukane, zostały potem zabite przez prototypa i on sobie po prostu buduje ciało, żeby wyjść. On ma te zabawki gdzieś, on liczy tylko na siebie. Jeżeli umiesz liczyć, liczysz tylko na siebie. I teraz uwaga, dużo osób w ogóle nie zwraca na to uwagi. Kto stworzył nagranie 8895? To, że to przysłało się na kasetę, to ktokolwiek mógł zrobić, ale o to chodzi, że ktoś musiał stworzyć informację 8895, żeby ostrzec pracowników przed tym, co się dzieje, czyli musiał być to ktoś, kto mógł wiedzieć, że coś takiego się stanie, kto był i pracował przy prototypie. I mi się wydaje, że był to Sawyer, który wiedział o tym, pracował z prototypem, eksperymentował na nim, tworzył wielkie ciała i on stworzył wiadomość na to, co może się stać.
stać się coś, czego on nie chciał, czyli odwrócenie się zabawek od niego i wyrządzenie totalnego chaosu w placówce. Dla mnie ma to jak największy sens, bo żeby ktokolwiek mógł wypuścić takie nagranie, taką wiadomość, musi zostać przez kogoś stworzona. Nie przez zabawki, nie przez prototypa, nie przez Leif Pierre, tylko przez kogoś, kto to stworzył. Kto stworzył zabawki żyjące z szczękami jak u dinozaurów i ktoś musiał ich ostrzec, jeżeli ktokolwiek by się takiego stało. I właśnie się stało. Wiedział doskonale o tym, wypuścił wiadomość, nagranie i uciekał po prostu. No i przeżył dzięki temu, bo wiedział o wszystkim. Jeżeli wam się spodobało i chcielibyście więcej rzeczy na temat Poppy Playtime, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Jeżeli masz jakąś fajną teorię, zostaw ją w komentarzu, a ja chętnie sobie poczytam. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!